Dzisiaj niestety o trochę bardziej poważnych tematach porozmawiamy. Naszym gościem jest dzisiaj King Wsi. Jak można się ustrzec i co tak naprawdę jest problemem, gdy Polacy przyjeżdżają na Filipiny, a niestety potem różne niebezpieczne rzeczy się zdarzają. Bo przyjeżdżają tu dużo osób, przyjeżdża nie mając wiedzy o kierowaniu skuterkiem, a wynajmują skuterki, a później są nieprzyjemne sytuacje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wynajęcie skuterki. Wiadomo, jak ktoś prowadzi biznes, to stara się jak najmniej ponosić kosztów, a jak najwięcej zarobić, tym bardziej na Filipinach. Najważniejszą rzeczą sprawdzać swoje skuterki. To znaczy, najważniejsze to są opony, przód, tył, hamulce, światła i żeby ten motorek jakoś prosto po prostu jeździł. Oprócz tego są jeszcze inne utrudnienia, jeśli chodzi o małą wyspę, która dopiero się rozkręca, można tak powiedzieć. Co jest problemem tak naprawdę? Przyjeżdża Polak z Polski na wakacje i co się dzieje? Jaki jest problem? Jak jego uniknąć? Na przykład dzisiaj jest droga i ktoś przyjeżdża sobie i dzisiaj jechał tą drogą, a jutro tej drogi może już nie być z tego względu, że oni zrywają nawierzchnię i kładą następny za 2, 3, 4 dni. I najważniejsze to jeździć wolniutko. Można powiedzieć, nie ma ostrzeżeń, że coś robią roboty na drogach albo coś w tym stylu. Po prostu postawią oponę albo coś i to tak wygląda na tej wyspie. Niezależnie od jakości drogi, jakie są inne przyczyny tego, co się dzieje? Że są wypadki śmiertelne, że ludzie giną, urywają im się nogi i inne rzeczy się dzieją. To oprócz jakości dróg musi być jakiś też inny czynnik. Tak, oczywiście. Doszedłem do wniosku, że nasze doświadczenie z Europy, mając prawo jazdy, jeżdżąc w Europie nawet motorkiem, można natrafić naprawdę duży problem i spowodować wypadek. Ponieważ tu, jak też na swoich filmach opowiadałem, tutaj to każdy ma pierwszeństwo. My w Europie jeździmy, można powiedzieć, według przepisu, według kodeksu. Aha, z prawej strony, reguła prawej dłoni, mogę jechać i tak dalej. Tak tu nie działa. Tu nawet jeżdżą bez świateł w nocy. Koty, psy śpią na drodze. Ja nie wiem dlaczego, ale tak samo w Laosie, Tajlandii, na Filipinach, że śpią na drodze i to każdy mówi, jadę sobie ostrożnie, tam widzę piękna droga, tak 50-60 kilometrów na godzinę, nawet 70, bo piękna droga, ale na tą drogę zawsze może coś wyskoczyć, jakieś zwierzę albo jakiś kot. Raz możemy ominąć, drugi raz możemy nie ominąć, prawda, tego pieska, ale jak naciśniecie mocno na hamulec, to macie skuterek, nie macie wprawy, więc 99% polecicie bokiem, nawet jakby ten pies uciekł. I brawura, jazda, bo wiadomo, wypożyczamy motorek, no to zobaczymy ile pociągnie. To jest tak mała wyspa, tu nie ma autostrady, tu się nie ma gdzie rozpędzić do 80. Jak duży składnik, który powoduje tragedię, to jest brawura i alkohol. Tak, tu jak przyjeżdżają turyści, to jest motorek, pierwszy motorek, później jest tanduaj, taki środek alkohol, najbardziej popularny. Czasem jak ja to widzę, jest dyskoteka, jakiś bar, piątek. No to mało kto trzeźwy na ten motorek wsiada. Wiadomo, jeden kieliszek, dwa, a później po prostu a nic mi się nie stanie. A akurat tak nie jest. Polacy w Polsce są bardziej uważni, ponieważ policja i prawo jest bardziej skrupulatne i bardziej kara, a na Filipinach jadą na wakacje, myślą, że skoro policja nie łapie i jest okej, to są wakacje, to mogę przycisnąć, nie muszę na nic uważać i dochodzi do tragedii. Czy się z tym zgadzasz, czy nie? Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak ja patrzę na turystów, którzy przyjeżdżają, a mieszkam na tej wyspie 1,5 roku i tak ogólnie Tajlandia czy tam Laos, jak ja patrzę na tych nowych turystów, to obojętnie, czy to jest Polak, Anglik, mi to się kojarzy po prostu z takimi
Nie chcę tu określać nikogoś z psem, ale u nas jest takie w Polsce powiedzenie, zachowujesz się jak pies urwany z łańcucha. Bo mi koleżanka mówi tak, bo czy wy tam w Europie, to nie mówię o Polakach, tylko ogólnie, czy wy tam w Europie macie zakaz picia alkoholu? Bo wszyscy, co tu przyjeżdżają, pierwsze co, to alkohol, 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 alkohol. Na marszu chodzi po prostu co drugi albo częściej. Życie w wolności, moim zdaniem, nie zwalnia od odpowiedzialności i okej, wypij sobie, ale po co wsiadasz na ten skuter, jak już jesteś taki napruty, że nie wiesz, co robisz i potem jest tragedia. Czy masz jakieś przykłady Polaków, którzy pojechali na Filipiny i albo skończyli bardzo tragicznie i zapłacili najwyższą cenę, albo jakieś mieli poważne problemy z tym związane? Jeden od nas chłopak po prostu nie wyhamował, i można powiedzieć, nie wyhamował. To nawierzchnia nie była czysta. To był żwirek, był piasek, jest deszcz czasami, ta woda spływa z gór. Także ja ostatnio też, można powiedzieć, jechałem ile? 25 na godzinę na zakręcie, już mi się zagoiło, ale też potrafiłem się wyłożyć, polecieć bokiem, a to z tego względu, że nawierzchnia nie była wyczyszczona, coś było na tej nawierzchni. Ja rozmawiałem niedawno z jednym Filipińczykiem na ten temat i on powiedział, że on ma taką zasadę, że on po prostu w ogóle nie używa skutera, bo na Filipinach to jest bardzo niebezpieczny środek transportu. I ja się chciałem ciebie zapytać, czy słyszałeś o takiej zasadzie drogowej, która obowiązuje na Filipinach, czyli prawo silniejszego. Kto większy, ten ma pierwszeństwo. To jest takie nazywane prawo dżungli. Coś w tym stylu. Tu na motorkach jeżdżą nawet dzieci, dojeżdżają do szkoły. I no motorki są piękne, fajne, ale bardzo niebezpieczne. Sami youtuberzy, niektórzy z nich mieli wypadki na motorach i słyszałem, że jeden z bardzo znanych youtuberów na Filipinach miał wypadek na motorze, o ile się nie mylę, i prawie stracił, nie pamiętam, Nogę. czy nogę? Nogę. Nogę. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Wiesz co, to ja osobiście nie znam, ale oglądałem film właśnie Damiana, Ucieczka do raju, bodajże. I on miał właśnie problem z nogą. I z tego co wiem, to właśnie tu taki, bo tu są uzdrowiciele tacy po prostu, no, ziołami i tak dalej, medycyna naturalna. I mu tą nogę uratowali. To też oglądałem film właśnie. Ale to nie tylko youtuberzy. No i tutaj z tego co pamiętam, to parę miesięcy temu była już głośna sprawa Polaka, dość młodego, który pojechał na Filipiny na wakacje i potem w stanie wegetatywnym znalazł się w szpitalu. Rachunek jest bardzo wysoki do zapłacenia. Nie wiem, jak ta sprawa dokładnie się zakończyła, ale z tego, co słyszałem, to rodzice próbowali sprowadzić syna do Polski, ale ze względu na bardzo wysokie koszty mieli z tym problemy. Nie wiem, co się z tym stało. Czy słyszałeś o tym i czy możesz coś powiedzieć Wiesz więcej? co, ja to nawet na Facebooku widziałem ogłoszenie i tak dalej. Chyba nawet ktoś jest, który z chłopakiem nakręcił o ten film. Tak, zgodzę się, są to bardzo wysokie koszta. A właśnie, to nie jest jedyny przypadek tego typu, bo podejrzewam, że jest takich sytuacji znacznie więcej, o których nawet się nigdy nie wspomina. Dokładnie, dokładnie, bo nie wszyscy po prostu tu przyjeżdżają i tak mówię, nagrywają filmiki. E, no, przyjeżdżają sobie spokojni, turysta, gdzieś tam nie ma żadnego kanału, nie ma żadnych tam, nie jest w mediach, a bardzo dużo jest wypadków, o których się nawet nie słyszy. To jak mówię, brawura, nieostrożna jazda. Na twojej wyspie ostatnio bardzo młody Polak, nie wiem ile on miał lat, zginął. Bodajże z tego, co dobrze słyszałem, rocznica razem z dziewczyną i on coś zapomniał. On coś zapomniał, śpieszył się, czy no nie wiem, na tej właśnie drodze i na tej drodze była
nie była czysta nawierzchnia i po prostu poszedł prosto. Tu mieliśmy otwierać z dziewczyną restaurację, miał guest house. No i jak ja to usłyszałem, to ogólnie nie tylko ja, ale i wszyscy tu Polacy i nie tylko Polacy byli po prostu zszokowani. Jedynie co mogła być przyczyną, to właśnie troszeczkę szybsza jazda, nieopanowanie kierownicy i nawierzchnia niezbyt czysta. Możliwe to były te tylko i wyłącznie, ponieważ motorek był nowy, nie wiem co zadziałał. W każdym bądź razie nie pod wpływem alkoholu. Przyczyn może być dużo, bo to nikt tego nie widział. Możliwe, że nawet jechał wolniutko, że jechał 40 na godzinę czy 50 na godzinę i coś wyskoczyło mu na drodze. I automatycznie odruch jest taki, że hamujemy. I nawierzchnia może było to coś na asfalcie, czy no oglądałem tą drogę, no niby to ona czysta jest ta droga, ale to w każdym deszczu, wiadomo, z gór spływa, mogło być coś na nawierzchni. Nawet jak ktoś nie wypije, ale jedzie na tym motorze, to czy może się czuć bezpiecznie na drodze i jak to się ma w porównaniu do Polski? Powiem tak, tutaj jeżdżą bez świateł nawet samochody w nocy. To zależy też, no, na wsiach to jeżdżą bez świateł, motorek słychać. My jak z kolegą tu idziemy sobie, to mówimy: o, przeleciał Filip widmo, bo ani świateł z przodu, ani z tyłu, po prostu, ja nie wiem, oni muszą mieć bardzo dobre oczy, naprawdę, bo ja bym bez świateł nie ruszył się, nawet jakby był piękny księżyc. I też bardzo Filipińczyków ginie. Ja mieszkam koło szpitala i wiem, kto przyjeżdża i co przyjeżdża. Przynajmniej piątek, sobota czy niedziela. Są dyskoteki, wtedy przyjeżdżają turyści. Jest płacz w różnych językach. Są wypadki, przyjeżdżają tu policja, ambulanse. Także no, czy jeżdżą bezpiecznie? Ja tu mówię o tej wyspie. Jedziesz sobie w pewnym momencie 200 metrów, w pewnym momencie nie ma asfaltu, stoi koparka nieoświetlona, nie ma żadnych tam prace drogowe czy coś, jakichś tam odblasków, nie ma. I to dlatego są wypadki, nie zawsze z winy turysty, aczkolwiek jakby jechał wolniutko, no nie można jechać aż tak wolniutko 20 na godzinę, ale trzeba bardzo dużą uwagę zwracać właśnie na prace drogowe. Bo to i Filipińczyk tydzień temu się zabił. I jak tak się przesłuchać na całej wyspie, to tygodniowo może 1, 2, 3 osoby ginie na motorze. A przecież to nie jest duża wyspa, a co Dokładnie. dopiero w innych miejscach? Ja tu mieszkam Siquijor tutaj, ale jest Maryja, jest Larena, są inne i tam, ja tu mówię tylko o tym moim rejonie, 2, 3 osoby tygodniowo. Kolejny temat też jest taki, problem z ubezpieczeniami, bo z tego co słyszałem, podobno Polacy jeżdżą na Filipiny, albo nawet mieszkają niektórzy na Filipinach, nie mają ubezpieczenia, a potem dochodzi do wypadku i co się wtedy dzieje? Jeśli chodzi o izbę przyjęć, takie pogotowie ratunkowe, prawda? Ja jestem zadowolony i zaskoczony, bo 2 razy miałem okazję być w szpitalu. Weszłem z koleżanką, od razu ona miała kolano, ja rękę i w drzwiach od razu była udzielona mi pomoc, obtarcie rany, zobaczyć co to jest. On od razu sprawdził, czy złamana, czy nie złamana. Bardzo dobrze lekarze, tak jak widziałem, po prostu no, zaopiekowali się. No i niekoniecznie chcieli dokumenty, tylko moja koleżanka dała dokumenty na końcu dopiero, nie na początku. Na początku była udzielona pomoc medyczna i ja się pytam, ile kosztuje? On mówi, że nic. Jakbym został na noc, to już te koszta za łóżko na przykład, albo jakaś kroplówka, albo jakieś węflony czy coś, tak, to za to się płaci, ale taka udzielenie pomoc, przytarcie rany, dezynfekcja, to jest za darmo.
za leki musicie zapłacić. To, co weźmiecie, co doktor użyje na was, to znaczy jakiś krem specjalny, jakieś przeciwtężcowe czy coś, za to musicie zapłacić. Ewentualnie dostanie się receptę, idzie się do apteki, trzeba to wykupić i przynieść do szpitala. Ubezpieczenie, różnie jest z tymi ubezpieczeniami. Ubezpieczenia trzeba czytać od A do Z. Bardzo dużo ludzi kupuje ubezpieczenie najtańsze. Czyli podsumowując, w jaki sposób zminimalizować ryzyko jakiejś tragedii? Czyli dobre ubezpieczenie trzeba konkretnie sprawdzić, nie pić, a poza tym mieć sprawny motor. I jak chcemy pić, to po prostu wziąć sobie taksówkę albo trajcykla, żeby zawiózł do domu. Czasami jest tak, że przyjeżdżają turyści, jeden ma prawo jazdy, a 4 nie. Dwóch w ogóle nie miało do czynienia jazdy na motorku. Ale ten jeden, co ma prawo jazdy, może wynająć 4 motorki od razu na siebie. I wtedy się ludzie uczą jeździć. Wyjeżdża na drogę i mówi, a ten nie ma biegów, to automatyczne. On jest dobrze na rowerze, nie umie jeździć, a po prostu biorą motorki i jadą. Także oni to wypożyczają na prawo jazdy. Jak ja bym poszedł i powiedział, potrzebuję 4 motorki, to oni wypożyczą. Niektórzy z turystów widziałem, po prostu targują się. O, łysa opona nie będzie taniej. Ale jak się zabijesz mówię, nie daj Boże, będziesz miał wypadek o tą łysą oponę, to nie będzie 50 peso taniej na dzień, tylko chyba to będzie kosztowało. Bardzo dużo psów śpi na drogach. Mi się wydaje, bo asfalt nagrzany, droga nagrzana, zamiast iść pod krzaczka czy coś, ja na te zwierzęta, na te psy mówię samobójcy. Dużo jest takich akcji, że bardzo jechałem wolno. No tak. I co się stało? No wjechałem psa. Jechał 20 na godzinę. Adrian taki, ale też był rok temu. Mówi, że jechał 20 na godzinę i to uderzył w psa i wpadł do rowu. O ile się nie mylę, na Filipinach ubezpieczenie na samochód albo motor nie jest obowiązkowe, albo jeżeli jest, to nie jest sprawdzane. Tak samo chyba przeglądy tych wszystkich samochodów, które są na drogach, też nie są robione jakoś corocznie. Czy wiesz coś na ten temat? Nie mam ubezpieczenia, nie jest to wymagane, aczkolwiek przeglądy tak. Przegląd musi być. Ja mam nowy motorek prosto z salonu, więc mam 3 lata, tak jakby, nie muszę robić przeglądu, ale po 3 latach musi być przegląd. Tu na przeglądy patrzą. No nie wiem jak gdzie, ale ja nieraz się spotkałem z tym, że przegląd, a nowy motorek. Okej, trzeba mieć papiery. Tu nie wszystkie są motorki nawet rejestrowane. Tu koło mnie, koło ambasady jest policyjny parking. Ja to myślałem, że to jakaś giełda motorków albo coś takiego. Nie, to są zabierane motorki właśnie za brak rejestracji, są bardzo wysokie kary i ten właściciel nie stać go na wykupienie tego motorka. I ostatnio coś było, jak naliczyli coś koło 200 motorków na parkingu, no nie ma właściciela. No ale z tego, co mówisz, to można podsumować, że jednak sporo ludzi jeździ bez ubezpieczenia i bez przeglądu. Raczej bez ubezpieczenia tak, bo mówię, sam nie mam ubezpieczenia na motorek, takie jak OC czy coś, nie jest wymagalne, ale przeglądy tak, trzeba mieć. A jeżeli chodzi o samochody? Nie wiem, nie miałem samochodu, ale przegląd na pewno musi być. W jakim garażu? Nie wiem, choćkolwiek jeżdżą tutaj samochody takie, żeby u nas już na szrocie to było, ale jeździ. Nie wiem, po prostu może nie mają, ryzykują. No, ale czy nie sądzisz, że to może powodować sytuacje, w których możesz jechać bezpiecznie, wszystko jest w porządku, ale z drogi, powiedzmy, podporządkowanej wyjeżdża ciężarówka lub samochód, próbuje zahamować, ale hamulce do końca dobrze nie działają i w nas uderzy. Jak najbardziej. Ja ostatnio widziałem na przykład w Dumaguete 7 osób na motorku. Mały, najmniejszy z przodu, no to chyba miał, nie wiem, 8-9 lat i później po kolei coraz większy, coraz większy. 7 osób naliczyłem. Ale tu też na przykład jest w zależności od policji, bo tu jest coś takiego, że jest taki checkpoint
I wszyscy stoją. Ci, którzy mają nierejestrowany motorek na przykład, nie mają przeglądu, nie mają prawa jazdy, nie mają kasków. I oczywiście policja stoi, zablokuje drogę i dużo ludzi stoi. I ja mówię, na co oni czekają? Ale każdy mówi tak, no aż oni pojadą. Policja dokładnie dobrze wie, że coś jest z tymi motorkami nie tak, ale wszyscy stoją. Policja pojedzie, a oni dopiero jadą. Spotkałem się na takim checkpoincie w Dumaguete na Negros. I też wszyscy stali. No to i ja stoję. Ale ja mam kask, ja mam wszystko, ale moja koleżanka mówi, ale stoimy, bo wszyscy stoją. Okej. Ale policja zaczęła robić tak. Kam, jeden po drugim. No to trzeba jechać, jak już policja nas wzywa, no to trzeba jechać. Ja mówię do mojej koleżanki, a co by się stało, jakbyśmy nawrócili i pojechali w drugą stronę? No prawdopodobnie będą nas strzelali. Chciałem jeszcze powrócić do tematu tych szpitali, bo jak zdarzyłby się wypadek, który spowodowałby, że ktoś musi zostać w szpitalu na ileś dni, to czy ten szpital, który jest u ciebie, jest wysokiej jakości? No nie jest to pierwszej klasy szpital, ale budują się. Oczywiście lepiej z niego nie korzystać, ale jeśli by się coś stało, coś poważniejszego, to następny szpital macie 2 godziny, może 3 godziny, w zależności od której prom, na Dumaguete, na wyspie Negros, a wiadomo, każda minuta się liczy. I tam wtedy to już są koszta. Jak nie macie dobrego ubezpieczenia, to jest to bardzo ciężko później załatwić. No ale z tego, co też mówisz i nie tylko, bo też słyszałem od innych youtuberów, że jakby coś bardzo poważnego się stało, to istnieje prawdopodobieństwo, że no można tego nie przeżyć, bo na przykład lokalny szpital nie jest wystarczająco wyposażony, żeby móc ci pomóc w każdej sytuacji, a następny, który jest na powiedzmy europejskim poziomie, jest tyle godzin oddalony, że nie wiadomo, czy przeżyjesz, czy dotrwasz z tym transportem. Czy to tak jest? Tak, dokładnie tak jest, że oczywiście nie tylko z wypadkiem, ponieważ moja przyjaciółka, osobiście z Filipin, jej mama dostała zawału tu na Siquijor i powiedzieli tak, że nie mają odpowiedniego sprzętu, żeby ją ratować, bo miała gdzieś tam z tyłu jakiś zator w żyłach, coś w tym stylu. I musieli ją zawieźć do Dumaguete, do szpitala. Także nawet nie tylko wypadki, ale jakiekolwiek większe powikłania, choroby, no to musicie właśnie z tej wyspy na drugą wyspę. No ale to oni się starają jak mogą, nie mają takich sprzętów. Sam kroplówkę trzymałem, bo nie mieli po prostu, jak to się mówi, takiego statywu. Takiego stojaka. Takiego stojaka i jak moi znajomy mama miała po prostu zawał, to ja trzymałem kroplówkę jakieś pół godziny, no bo nie było takiego stojaka. Pierw na korytarzu, później jak się zwolniło miejsce, no to ją przenieśli na pokój. Jak często słyszysz o różnych wypadkach w różnych częściach Filipin, które trafiają się Polakom i jakie to są najczęściej wypadki? No tutaj ostatnio 2 wypadki Polaków w tym roku. Jeden śmiertelny, drugi po prostu lekko połamany, no i ja obdarty to trzeci. Ale wiesz to, powiem tak, że nie śledzę za bardzo, nie siedzę w mediach, fakt, mam swój kanał, ale jest tych dużo wypadków, nie tylko Polaków. I Niemcy, Holendrzy ostatnio w tym roku, co słyszałem. I to przeczytałem, bo są takie strony Foreigner Filipino i tam są różni turyści. I widzę zdjęcia, widzę wypadki, jest to po filipińsku pisane i praktycznie co drugi dzień na takim forum się widzi nowe posty, nowe wypadki, przykryte ludzie w pokrostu, można tak powiedzieć. Nie miło się ogląda takie zdjęcia, ale jest tego dużo. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie, o ile tak można powiedzieć, ryzyka wypadku i zachowania zdrowia jest po prostu używanie taksówek samochodów,
a nie trajcykli? Też nie, bo też i tutaj ze względu, tak jak mówię, warunki drogowe, remonty, prace drogowe, motorkiem jeszcze gdzieś przejedziesz, zrobisz po prostu jakiś slalom, jakiś coś tam. Powiem ci, to zależy od wyspy. Jakie są ukształtowanie terenu, bo tu są też duże góry, jeśli chodzi o tą wyspę. Nie wszędzie dojedziesz, dużo pięknych miejsc jest takich dzikich, gdzie no, nie dojedziesz samochodem. Ale te znaki są i przepisy, i na przykład jest znak stop, są pasy, jest wszystko, a to jest, nie wiem, to wygląda na to, że chyba nie jest w ogóle respektowane. To jest tak. Dlatego ci powiedziałem, my jak przyjeżdżamy z Europy, to widzimy znak stop, stoimy. Nie, tu jak i jedzie prosto. Tu każdy ma pierwszeństwo. Widzi się takie rzeczy, co u nas w Europie by zabrali. Prawo jazdy, w najlepszym wypadku, albo ukarali, nie wiem, miesiąc czasu gdzieś tam o chlebie i wodzie. Pierwszeństwo ma ten, kto szybciej puszcza sprzęgło. Dokładnie. Tu musimy sobie właśnie wsadzić te nasze, można powiedzieć, doświadczenie z Europy, nie wiem, do kieszeni. Tu tak nie działa. Z tego, co zdążyłem zaobserwować w samej Manili, przynajmniej w tych dzielnicach biznesowych, jest bardziej tak po amerykańsku trochę. Są pasy, ludzie czekają na światłach, to ma ręce i nogi, ale jak się opuści te centrum, no to już jest trochę gorzej. Prawo dżungli. Dokładnie, prawo dżungli. Prawo dżungli. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, wyjeżdżają nie zawsze w jednym kawałku. Także o to chodzi, bo no nie wiem, tu nie narzekam, broń Boże, żeby ktoś powiedział, że narzekam. Tak podsumowując, to po prostu musiałby przez ten okres wakacyjny nie zachowywać się jak pies spuszczony z łańcucha, tylko przestawić się odrobinę na filipińskie myślenie. Wszystko, czy to alkohol, czy motory, samoloty, czy jakieś pershingi, wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować pewien dystans. Jeśli pijemy, nie jedziemy, to jest chyba normalne. Jeśli jedziemy, używamy kasku, to jest normalne. Poza drogą, czy są jeszcze jakieś inne czynniki, albo rzeczy, które Europejczycy przyjeżdżający na wakacje robią niewłaściwie lub nieodpowiedzialnie? Wiesz co, tak, oczywiście jest to brawura, najwięcej to co panowie oczywiście pokazują swoje, co ja nie potrafię, skakanie z klifów i tak dalej przed kolegami, czy to przed panienkami pokazać się, a później po prostu nawet taki jeden Niemiec, jakieś 2-3 tygodnie temu skoczył drugiemu na głowę. Także na linię po prostu jest wodospad, tamtemu na głowę i coś mu się karku zrobiło. Także no, trzeba uważać, gdzie skakać. Siłą rzeczy musiałeś słyszeć o różnych wypadkach, w których na przykład powiedzmy Polacy próbowali się swoich sił z narkotykami albo z różnymi dziwnymi substancjami, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, które ich czekają tam na Filipinach. Tak, słyszałem o takich akcjach, że ktoś tam próbował zrobić się biznesmenem, a trafił po prostu nie w te miejsce, gdzie trzeba. Nie radzę nic przywozić na tą wyspę, niczym takim handlować, ponieważ kiedyś do takich osób tutaj strzelali. A nie chcielibyście się dowiedzieć po prostu, jak tu jest za kratkami. Nie życzę nikomu takich. Ja nie byłem osobiście, ale widziałem filmiki, mówili mi, pokazywali mi. Zdarzają się takie sytuacje, że Polacy, na przykład Polacy, jadą na Filipiny, idzie spoufalić się na przykład z dziewczyną, która jest niepełnoletnia z różnych względów, bo on może na przykład nie wiedzieć, został oszukany, bo ona pokazywała fałszywy dowód, że jest dorosła, a nie była, albo jest pełno sytuacji, ale potem słyszałem podobno, że to się może różnie skończyć, łącznie z tym, że taka osoba będzie miała uszczerbek na zdrowiu lub życiu lub zaliczy grono osób zaginionych. Na to trzeba uważać. Znaczy uważać. W ogóle nie trzeba robić takich rzeczy. To też może się bardzo źle skończyć, bo ktoś może się zdenerwować
i, i coś zrobić, na przykład wyciągnąć broń i tyle w temacie. Tak, broń tutaj można powiedzieć, że posiadają, także lepiej nie podskakiwać, lepiej jak ktoś ma nerwy, to sobie, nie wiem, złapać się za język, za ucho, broń Boże kogoś tu uderzyć, tym bardziej w nerwach, lepiej po prostu nie kusić losu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję Tobie za poświęcony czas i za to, że podzieliłeś się tymi ważnymi informacjami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. No trzymaj się, pozdrawiam.